No nie, nie. No nie i jeszcze raz nie. Słuchajcie, po prostu brak mi słów. No brak mi słów do tego, co się dzieje w tych sieciach. Zrobiłem już kilka materiałów na ten temat, a wy mi tu ciągle przysyłacie. Po prostu i generalnie są pobijane nowe rekordy. Nie wiem, czy to zaczyna być jakąś normą, zaczyna być jakoś traktowane w sposób taki, że no to już tak po prostu będzie, czy wreszcie się wszyscy weźmiemy i po prostu coś z tym zrobimy, bo te problemy, które się pojawiają, no to jest po prostu, nie wiem, brakuje mi słów po prostu. No to jest jeden wielki chaos, to jest po prostu jakiś, nie wiem, kryzys energetyczny, który trwa, ale chyba tak naprawdę, który się dopiero rozpoczyna i się rozpędza, bo z dnia na dzień ja widzę, że jest coraz gorzej. No, słuchajcie, zresztą oglądamy. Zobaczycie, co przysłali mi widzowie. No moi drodzy, no słuchajcie, wybrałem tutaj takie dwa tematy, bo nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał godzinę, więc takie dwa, wydaje mi się, może nie wiem, czy najciekawsze, czy nie, ale niewątpliwie, no zobaczcie, jak to wygląda i sami ocencie. Sami napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzach, bo jedyne, co mogę powiedzieć, to u tych osób, bo ja z nimi rozmawiałem, zostało wszystko sprawdzone. Sieć wewnętrzna budynku jest w porządku. Wszystkie zaciski są podokręcane. Przewody są odpowiednich przekrojów. Naprawdę jest ok. Natomiast to, co się dzieje z napięciem, zobaczcie. Mamy mierzone napięcie 260 V. No ale takie napięcia już widzieliśmy, prawda? Zobaczcie, jak to wygląda. Tu taki mały zrzut 263 V. A tu pięknie mierzone napięcie międzyfazowe 440 V. No słuchajcie, czy to jest prawidłowe napięcie dla takiego pomiaru w sieci trójfazowej? No ja wiem, że okolice 400 V, ale 440, no chyba jest troszeczkę za dużo. Nie sądzicie? Zobaczcie dalej. Co się tu dzieje? Układ trójfazowy, no zasadniczo niewielkie obciążenia, tak? Jest asymetria fazowa oczywiście, no ale zobaczcie. Przy obciążeniu 1,8 kW na jednej fazie, no napięcie nam siadło do 174 V. Nie wiem, jak to jest możliwe, że sieć tak się tutaj, nie wiem, rozsypuje, że mamy tutaj 47,6 Hz częstotliwość. Po prostu, no ale to na to wygląda, że tak to właśnie działa, tak? No po prostu jakaś masakra. Lećmy dalej. Dalej rozjechana częstotliwość. Jeszcze gorzej, 47,3. Napięcie na fazie trzeciej 182,1 V. Podczas gdy na pozostałych, patrzcie, 215, 235. Zobaczcie przy jakim poborze. 669 W. No, nie jest asymetria, zgadzam się, no ale kurczę, no przy niewiele powyżej pół kW mamy takie zjazdy napięć. No to według mnie to nie jest normalne. Tu zobaczcie w tej chwili inna sytuacja. Pobór, no powiedzmy, że w miarę wyrównany. 840 na pierwszej fazie, 614 na drugiej, 960 na trzeciej. Częstotliwość sieci o dziwo normalna, 50 Hz. Natomiast zobaczcie na napięcia. 253 na pierwszej, 254 na drugiej, 204 na trzeciej. No coś jest ewidentnie nie tak. Dalej spójrzcie. 182 V na trzeciej fazie. Przy poborze 562 W. Tu jakieś oddawanie energii na pierwszej fazie 0,63, czyli jest asymetria. Ale jak to się rozjeżdża? To mamy 50 Hz częstotliwość. No ale
No jeżeli przy pół kilowacie my na przyłączu trójfazowym mamy takie rozjazdy, to jak te urządzenia trójfazowe mają działać? One się muszą wyłączać, to się po prostu musi rozjeżdżać. Tu znowu mamy 516 poboru. No i co? I znowu wszystko się sypie. Napięcia spadają. No tu jeszcze są, powiedzmy, że w miarę w normie, no ale znowu tu na drugiej fazie 254 V, to już jest poza zakresem. Jeżeli to się utrzyma przez 10 minut, będzie to średnia, to falownik się musi wyłączyć. Nie będzie pracował. Zobaczcie, tutaj widzę, że osoba, która im przysłała pobór niecałe 4 kW na jednej fazie. No, spora asymetria. No ale nam napięcie spadło na 173 V i sieć się znowu rozjechała. 47,75 Hz. No, nieprawdopodobne. Tu 182 V, aż sobie zaznaczył. Zobaczcie. 3,5 kW. No moi drodzy, sami powiedzcie, czy u Was też tak to wygląda? Czy to może ja jestem przewrażliwiony? Może ja robię aferę z niczego? Może jednak czas naprawdę się zebrać, jakieś podpisy złożyć i po prostu gremialnie, ale to już nie w jednostkach, tylko w tysiącach, czy w dziesiątkach lub setkach tysięcy osób. Po prostu petycje do ministerstwa, żeby coś z tym zrobili. No przecież naprawdę te Wasze urządzenia będą siadały jedno za drugim. Tu nie chodzi o straszenie Was, ale my jeszcze nie mieliśmy prawdziwej zimy. Jest dopiero końcówka listopada. A co będzie, jak przyjdzie minus 15 w styczniu czy w lutym? No, słuchajcie, takie mrozy jak się utrzymywać, będziecie grzać na potęgę pompami ciepła i tak dalej, czy innymi grzałkami jakimiś tam w domach, ogrzewanie podłogowe elektryczne i tak dalej, jakieś maty grzewcze. No przecież to ta sieć nie wytrzyma tego, no. I co, będziecie marznąć? No, wspaniały, zielony ład, nie? Super. Tylko że sieci są na to nieprzygotowane po prostu. Powiem Wam, żeby... Co może być tak naprawdę przyczyną, bo tu trzeba się zastanowić, tak naprawdę, co się dzieje i co jest problemem. Dlaczego takie kłopoty w tych sieciach występują? Otóż zobaczcie, latem mamy te napięcia bardzo wysokie. No bo wiadomo, że jest dużo fotowoltaiki, a te sieci są do tego nieprzygotowane. Stacje transformatorowe są za małe. Energetyka przyznaje Wam przydziały mocy w zasadzie takie, jakie chcecie. 15, 20, 25, 30 kW. No i teraz, jeżeli Wy macie transformator o mocy 250 czy 300 kW na taką wioskę, bo to najczęściej te problemy są na wsiach, nie w miastach, chociaż w miastach już też się w wielu miejscach pojawiają. O tym będzie za chwilę. Ale na wsiach są nagminne. I teraz spójrzcie, jak to wygląda. Problemy z napięciem latem, no to wiadomo, że występują z powodu właśnie tej fotowoltaiki i tego, że jeżeli teraz wszyscy mają tą instalację, świeci piękne słońce, no to ta energia chce trafić od każdego do sieci, czyli te falowniki, które macie w domach, zaczynają między sobą rywalizować. I jeden przez drugi jakby podbija napięcie. No a teraz przekroje przewodów są jakie są. Te sieci energetyczne nie były modernizowane w wielu przypadkach od 30-40 lat. No to ja pytam, co się stało z tymi pieniędzmi, które zakłady energetyczne przez tyle lat od Was brały? Gdzie one poszły? Co się wydarzyło, że do tej pory jest taki syf w sieci? Parametry kompletnie się nie trzymają, nie będę tu brzydko mówił czego. Zimą znowu potężne obciążenia tych sieci. To trafo nie wytrzymuje. To nie jest wypychane na zewnątrz na średnie napięcie z tego niskiego, ani w drugą stronę. No bo teraz jeżeli znowu trafo ma powiedzmy 250 kW i teraz mamy znowu, nie wiem, podłączone 20 czy 30 gospodarstw i każde z tych gospodarstw będzie pobierało sobie 10 czy 15 kW, no bo pompa ciepła, bo płyta indukcyjna, bo auto elektryczne, bo jakieś inne obciążenia, prąd bytowy i tak dalej, no to nie może wytrzymać. Już pomijam aspekt przekroju przewodów na linii niskiego napięcia wzdłuż drogi, na słupach, które są, prawda, że te przekroje są za małe do tych obciążeń. Pomijam aspekt tego,
że energetyka podłącza Was często, gęsto na za długich dystansach. Bo ja już nawet tu u nas niedaleko widziałem takie lokalizacje, gdzie stoi stacja transformatorowa, ale ostatni dom, który jest podpięty, to jest 1,5 kilometra od tego trafo. No to jak u licha w tym budynku mają być dobre parametry napięciowe? To jest po prostu niemożliwe. Nie ma takich czarów, które sprawią, że to będzie działać. No więc muszą być problemy z napięciem. I dopóki ta infrastruktura nie zostanie zmodernizowana, przerobiona całkowicie, nie wiem, postawiona nowa, te problemy nie znikną, a tylko będą się nasilały. Urządzenia będą się niestety uszkadzały, bo elektronika nie znosi ani tych bardzo wysokich napięć, ani tych skrajnie niskich. No tak to wygląda. No ale teraz zobaczcie, dlaczego ta sieć nie wytrzymuje tych obciążeń. No bo znowu wracamy do tematu, że trafo jest nieprzygotowane. Te stacje transformatorowe, które są poinstalowane, najczęściej pamiętają czasy jeszcze, nie wiem, lat 80., 90. Albo w ogóle gdzieś były przenoszone z innych miejsc, prawda, instalowane jako tak zwane stare użyteczne. No i to nie może funkcjonować. To musi się rozsypać. Ten system energetyczny jest niewydolny. Wahania napięcia. Jakie to konsekwencje niesie? Bez przerwy jest tak. I tu nie chodzi o sinus, który tam jest w tej sieci, tylko po prostu wysoko, nisko, wysoko, nisko, wysoko, nisko. No, pewną tolerancję urządzenia sobie mają tak w sobie, jakby to będzie chodziło. Ale jak to będzie tak skakało, przy byle obciążeniu, jak się przyłoży na fazę 2 kW i zjazd napięcia jest z 230 na 180, no przepraszam bardzo. Nie ma prawa to działać. Żeby było fajnie teraz, to jeszcze słuchajcie, wisienka na torcie, bo to musicie po prostu koniecznie zobaczyć. Tutaj proszę Was o cierpliwość, bo to chwilkę potrwa, ale zobaczcie, jakie napięcie z kolei inny widz przysłał z pomiaru, z multimetru. Tu Wam tylko powiem, że ta sytuacja na szczęście nie miała miejsca w Polsce, tylko w Niemczech. Także to tamtejszy operator. Natomiast to też tylko pokazuje, jakie są problemy również w innych krajach. To nie jest tylko u nas. To jest wszędzie w Europie. I teraz, no, z tego co wiem, co dostałem informację, tam on jest elektrykiem i wszystko dokładnie posprawdzał u tej pani, która go poprosiła o tą pomoc, bo tej pani zaczęły się palić żarówki, zaczęły normalnie wybuchać, zaczęło je rozsadzać. No więc przyjechał, wymienił żarówki i stało się to samo. No to zaczął mierzyć napięcia. I teraz zobaczcie, do jakich parametrów wzrosło nam napięcie na jednej fazie. I zobaczcie, co my tu mamy. 295,6 V, 7 V, ale uwaga, to jeszcze nie jest rekord. Jak poczekacie jeszcze chwilkę cierpliwie, to zobaczcie, co było. Zobaczcie, 298, 299 przez chwileczkę. To można by było powiedzieć, że będziemy się teraz licytować. Kto da więcej? No proszę, no jeszcze więcej. Może się uda. Może to napięcie sobie jeszcze podskoczy. Patrzcie uważnie. Bo ja po prostu nie mógłbym uwierzyć w to, co tu zobaczyłem. Zobaczcie. 299 było przez chwilkę. Tu widzę, że sobie elektryk gdzieś postawił ten telefon, tak ustabilizował troszeczkę. Zobaczcie. I jest, słuchajcie, 300 V. 300 V na jednej fazie w sieci. Jak żarówka ma nie wybuchnąć? No i jak to może mieć miejsce, że ona nie wybuchnie? To musi po prostu strzelić. Nie ma innej możliwości. No to teraz słuchajcie, jak się można przed tym zabezpieczyć, jak się można przed tym uchronić? Co możecie zrobić,
żeby te Wasze urządzenia ocalić po prostu. No, wiecie, jakie jest moje zdanie na ten temat. Wiecie, dlaczego ja jestem na off-gridzie? Bo tu u nas są takie same jaja po prostu. Nie ma tygodnia, żeby 2-3 razy nie było wyłączenia energii, bo wiem, bo przecież rozmawiam z sąsiadami różnymi. Bez przerwy awaria, bez przerwy czegoś nie ma, światła im migają, albo brakuje fazy. W lecie znowu napięcia po 260 V. W zimie nisko. 190. Ciekawe, co będzie dalej. No to jak to ma funkcjonować? I tu niby wielcy serwisują, tak, tu Tauron przyjeżdża, czego oni tu nie robią? Tylko to nie działa, to nie przynosi efektów. A zapotrzebowanie na energię rośnie. Więc teraz ja Wam powiem, bo wiecie, że ja preferuję rozwiązania oparte o Victrona. I to działa według mnie perfekcyjnie i znakomicie. I teraz właśnie, żeby Wam to udowodnić, to przejdziemy do tutaj, że tak powiem, pomieszczenia mojego, gdzie mamy uruchomione to wszystko. Zobaczycie, jak to wygląda. Ja celowo tutaj zrobię pewną asymetrię fazową, żebyście też zobaczyli, jak to wszystko funkcjonuje. No i będziemy mogli robić podsumowanie. A tylko zaznaczę, że obecnie ładują się 2 samochody elektryczne i oczywiście pracuje pompa ciepła. Więc zaraz zobaczycie, pójdziemy, pomierzymy sobie napięcia, żeby tutaj, że tak powiem, nie być gołosłownym. No i teraz zobaczcie, jesteśmy właśnie przy Victronie. Tutaj troszeczkę sobie szumi ten Victron, no bo wiadomo, że pracuje na obciążeniach. Spójrzcie, mamy 16,3 kW obciążenia. Jedziemy na pełnym off-gridzie. Mam nadzieję, że to widać tutaj. 48,4 V po stronie DC. 365 A nam wychodzi, jeżeli chodzi o prąd płynący. Z baterii 17,9, prawie 18 kW. No i teraz zobaczcie sobie. Będziemy mierzyć. Tu mam miernik. Zobaczcie, najpierw zmierzymy sobie stronę DC, żebyście widzieli dokładnie, jak to wygląda. Spójrzcie, mierzymy sobie napięcie po stronie DC. O. Jak to człowiek chce, to nie wychodzi. Krótkie przewody, jak się okazuje. Zobaczcie. Mam nadzieję, że widać. 48,66 V po stronie DC. A teraz mierzymy sobie stronę AC. Spójrzcie, my tu mamy w tej chwili na pierwszej fazie 4,5 kW, na drugiej 4,2, a na trzeciej 7,8, 7,9 kW, czyli mamy asymetrię fazową. Licząc po kolei, tu mamy falownik L1, L2 i L3. Zacznijmy sobie mierzyć właśnie ten prąd na fazie trzeciej, czyli napięcie tak naprawdę na fazie trzeciej i zobaczymy, co nam pokaże Victron. Mam nadzieję, że tutaj mi to wszystko wyjdzie. Słuchajcie, zobaczcie. 229 V. Widzicie to? Teraz zmierzymy sobie na tej fazie najbardziej obciążonej, czyli tam gdzie mamy asymetrię. Proszę bardzo, przykładamy. Dwieście 29. Równiuteńko. I na L1 jest dokładnie to samo. Słuchajcie, tam nie pokażę, bo przewody mnie nie sięgną. Natomiast, żeby nie być gołosłownym, zobaczcie, tu może będzie lepiej widać. Przełączymy się jeszcze na to, co mierzy Victron sam z siebie, bo on też to bardzo dobrze mierzy. Zobaczcie. Widzicie, co mamy na wyjściach? 230 pokazuje, tak, no 1 V. Ale takie są obciążenia. Zobaczcie. 2 razy prawie bardziej obciążona druga faza niż pozostałe, a wszystko jest stabilne. I to jest właśnie przewaga Victrona, największa. No i co, moi drodzy? Widzieliście? Widzieliście. Victron działa. Są 3 fazy.
Może być asymetria międzyfazowa. I to nie powoduje rozjazdu. Mając swojego mikrogrida, będąc off-grid, funkcjonuje. Nieważne, jaką przekroczycie fazę. Jeżeli nie przekroczycie możliwości nominalnych falowników, to wszystko będzie działało. Napięcia będą w normie, moce będą dostarczone. I to jest właśnie piękne. To tak podsumowując ten dzisiejszy materiał, to powiem szczerze, nie wiem, czy będę jeszcze jakieś kolejne z tego zakresu nagrywał, bo no nie może być w kółko o tym samym, ale myślę, że to da Wam do myślenia. Także jeżeli poważnie myślicie o bezpieczeństwie energetycznym, o niezawodności sieci, myślcie o instalacjach magazynów energii. Ja Wam pokazuję te nasze realizacje, wiecie, ile tego jest, bez przerwy coś montujemy i ludzi jest coraz więcej chętnych na te rozwiązania. Dlaczego? Bo to po prostu działa. Nie przedłużam, słuchajcie, moi drodzy, wystarczy. W chwili, kiedy to oglądacie, ja jestem na konferencji, więc nie wiem, czy dam radę być na czacie. Jeżeli nie, no to po prostu będziecie musieli sami pooglądać. Potem będę pisał, jak wrócę. Natomiast jak dam radę, to oczywiście będę z Wami podczas tej premiery również oglądał i będę komentował na żywo. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli się podobało, to proszę bardzo o łapeczki w górę, o liczne subskrypcje i komentarze i zapraszam do dalszego oglądania kanału. A już niebawem, słuchajcie, zobaczycie coś ciekawego. Pamiętacie to? No a teraz już tego nie ma. Zniknęło. A co się stało? To dowiecie się z kolejnych odcinków. Cześć!